Cześć, dzień dobry, wszystkiego dobrego po raz pierwszy w 2026 roku. Właśnie zmierzam na pierwszą rehabilitację kolana i zabieram Was ze sobą na miasto. Sylwestra i Nowy Rok przeleżałem w łóżku z gorączką. Dopadł mnie niestety jakiś wirus. No i to jest dopiero moje pierwsze wyjście. Mrozik jest, ale drogi rowerowe odśnieżone, także myślę, że może być to fajna wycieczka. Logistycznie miałem do wyboru jechać komunikacją albo rowerem, no i oczywiście rower zwyciężył. Druga sprawa, że zjeżdżając w tygodniu do centrum samochodem zawsze jest jakiś problem z parkowaniem. Już nawet nie mówię o tym, że trzeba płacić za parkowanie. To już jest dosyć standardowa sprawa, ale bardzo często nie mam miejsc. No i akurat rehabilitację mam w Forum. To jest takie centrum handlowe, centrum usługowe w Gdańsku. No tutaj nie ma akurat problemu z parkowaniem samochodu, bo jest duży parking wielopoziomowy. Mimo wszystko wybrałem rower, żeby się trochę też poruszać i dotlenić. Zapięcie to bardzo ważna sprawa. Obiecałem Wam dedykowany materiał o zapięciach rowerowych, ale niestety się nie wyrobiłem. Nic straconego, jak obiecane to pewnie będzie zrobione, tylko w późniejszym terminie. Ja już za sekundę wchodzę na moje pierwsze ćwiczenia rehabilitacyjne. Wam nie będę pokazywał tego procesu, ale za to pokażę Wam, jak w międzyczasie w domu rehabilitowałem kolano na moim rowerze Cycle. Były plany na treningi kondycyjne, a wyszła mi z tego rehabilitacja. No tak czy inaczej, rower jest dalej wykorzystywany. Także dobrze, jest porcja ruchu w trochę innej formie. Odnośnie kolana mogę jeździć, ale przy raczej małym obciążeniu, więc muszę wybierać trasy płaskie. Ale przyzwyczaiłem się wreszcie używać czujnik tętna, dzięki czemu kontroluję tempo i nie winduję się zbyt wysoko. Po metodzie prób i błędów oraz tutoriali YouTube'owych rowerek mam już ustawiony pod siebie, także tutaj nic nie zmieniam. Klik i kręcimy. Ostatnio pokazywałem Wam aplikację Rouvy, ale od dłuższego czasu bardziej zaprzyjaźniłem się z aplikacją KinoMap. To jest platforma, która łączy realne trasy nagrane przez użytkowników z całego świata z treningiem. Jak w tego typu aplikacjach i kompatybilnym sprzęcie masz wrażenie, jakbyś faktycznie jechał po danej trasie. W zależności od danej trasy i ukształtowania terenu zmienia się tempo wycieczki. No i w zależności od nachylenia zmienia się opór sprzętu. Świetne jest też to, że jest tam 1000 tras. Od spokojnych ścieżek rowerowych przez miejskie przejazdy, aż po górskie, hardkorowe podjazdy. Można rywalizować z innymi lub, co dla mnie w tym momencie jest najbardziej istotne, nastawić się na tak zwane widoki i po prostu turystycznie przemierzać sobie trasy. Dla mnie na ten moment to najlepsza alternatywa, kiedy pogoda nie sprzyja albo nie mam czasu wyskoczyć na zewnątrz. Druga sprawa to dzięki tego typu aplikacjom, między innymi testowanemu przeze mnie KinoMap, mamy możliwość zapoznać się z realną trasą, zanim na nią wyruszymy. Sam będąc ciekawy szlaku Alpe Adria, robiłem tak zwany rekonesans na sucho, no i muszę przyznać, że widoczki robią robotę. Zdecydowanie chcę to zobaczyć na żywo. Odnośnie mojego treningu, to tak jak widzicie, kręcę sobie jakieś 30-45 minut max, godzinę w spokojnym tempie. Albo daję minimalne obciążenie, wybieram trasy raczej płaskie albo z górki. Także staram się zapewnić sobie dawkę ruchu. Zdecydowanie nie można nazwać tego treningiem, ale na zimowe przetrwanie musi wystarczyć. W zupełnej opozycji do roweru treningowego, którego używałem w zeszłym roku, muszę przyznać, że zimowe jeżdżenie pod dachem w takiej formie jest niezwykle przyjemne. Ciekawa trasa, film, muzyczka, YouTube, masz co chcesz, a do tego niezbędną porcję ruchu. Przejrzałem raporty otrzymane od Cycle i wiem, że kilka osób w grudniu skorzystało z mojego kodu rabatowego, co mnie bardzo cieszy. W tym momencie trwa zimowa wyprzedaż,
Więc ponownie można się cieszyć obniżonymi cenami rowerów Cycle. Jeśli masz w planie zakup tego typu roweru treningowego, trenażera lub jakichkolwiek innych akcesoriów, teraz jest na to dobry moment. Dla Was oczywiście mam ten sam kod rabatowy RWM Zycle, z którym dostaniecie dodatkowe 5% rabatu do obniżonych już wyprzedażą cen, a przez cały rok, gdy nie obowiązują specjalne oferty, macie 20% rabatu na cały asortyment Cycle. Także nawet jeśli nie masz planów zakupowych, wpadnij na zycle.eu i sprawdź, czy znajdziesz tam coś, co może Cię zainteresować. Ja sobie tutaj jeszcze kilkadziesiąt minut pokręcę, a Was zapraszam z powrotem do zimowej scenerii, bo niecodziennie mamy okazję pokręcić razem w takich warunkach. Jesteście tam jeszcze? No już jestem po zabiegach. Ten ruch, który wykonuję, jest jak najbardziej wskazany. Tutaj nie ma przeciwwskazań do jazdy rowerem. A to, że jest wspomagane elektrycznie, to dobrze, bo nie mogę dawać za dużego obciążenia, także wracanie do domu pod górę na prądzie jak najbardziej wskazane. Także jestem usprawiedliwiony. Nawiązując do zapięć rowerowych, mam kilka rodzajów, no ale tutaj do elektryka akurat używam najcięższych. Takiego łańcucha Kryptonite'a. Fajna sprawa, ciężkie bardzo. Tylko że jak jeździcie elektrykiem, to w sumie nie ma to znaczenia, czy to waży kilogram czy 4. Im cięższe, tym lepsze, wychodzę z takiego założenia. No i mam większą pewność, że ten rower jednak na mnie będzie czekał. Święta jarmark dawno już za nami, ale jeszcze takie pozostałości iluminacji poświątecznych. Sporo ludzi chyba przedłużyło sobie urlop o dodatkowe dni. Jeszcze tutaj w Gdańsku to się zawsze dzieje. Za każdym razem jak Wam pokazuję, to w tym miejscu jest mnóstwo ludzi. Ulica Długa, Długi Targ, najbardziej popularne turystycznie miejsca z ratuszem, fontanną, no i jeszcze świąteczną choinką. Ona pewnie postoi gdzieś tam do końca stycznia. No to co, dziś zabieram Was na wyspę portową. Pojedźmy, zobaczmy, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o wjazd. Proszę za mną, klasyczny obrazek z Gdańska, z rzeką Motławą. No a tutaj gęsta zabudowa wyspy Spichrzów. Model tramwaju, właściwie tylko taka obudowa, iluminacja, która fajnie wygląda wieczorem. Tutaj w Gdańsku jest dużo tego typu iluminacji, które przyciągają. Za chwilę jeszcze Wam pokażę autobus. W dzień to one nie robią żadnego wrażenia, no ale wieczorem jest całkiem klimatycznie. W Gdańsku w ogóle nie ma śniegu. U mnie na jesieniu to jak w górach. Tam zawsze trochę posypie. Ten ładny ceglany budynek to Brama Żuławska, która nie jest Bramą Żuławską. Jest zwana Bramą Żuławską, a tak naprawdę Brama Żuławska była dużo dalej w innym miejscu, ale już po niej zostało tylko wspomnienie. No, trochę lodu jest. No, tylko ogólnie się jedzie dobrze. Wyspę portową razem z dzielnicą Przeróbka już pokazywałem na filmie. Razem z chłopakami jechaliśmy tam po zamknięciu mostu Siennickiego. Pokazywałem Wam przeprawę promem, najdroższym promem pasażerskim. Starzy widzowie kanału na pewno znają ten film. Nowi, którzy dołączyli niedawno, których witam serdecznie, możecie sobie zobaczyć, co się dzieje w mieście, gdy zamyka się jeden z ważniejszych mostów i mieszkańcy zostają odcięci od świata. Właściwie cała dzielnica, gdzie jeździły tramwaje, gdzie jeździły autobusy, które teraz muszą jeździć naokoło, no i gdzie przede wszystkim mieszkańcy na piechotę, jak i rowerem nie mogli się dostać do swoich domów. Most jest zamknięty nadal, ale obecnie jest
otwarte przejście piesze i można tam też przejechać rowerem. Trochę przestałem się interesować tym tematem, co się dzieje z mostem Siennickim. Wiem, że jakieś tam prace naprawcze trwają. Ile to potrwa, nie wiem. Dzielnica Przeróbka, cisza i spokój. Tramwaje już tu nie jeżdżą. Autobus czasem przejedzie. Ludzi nie widać. Zombieland. No nie jest tak, że to był jedyny wjazd na tą dzielnicę. Jest jeszcze jeden most. To się nazywa Wyspa Portowa, bo jest oddzielona od reszty miasta kanałem. Na poprzednim filmie z wyspy pokazałem Wam chyba wszystko. Oprócz jest tutaj, można powiedzieć w cudzysłowie, atrakcja tej dzielnicy, czyli zakład karny. Nie znam się na hierarchiach zakładów karnych, ale tutaj to nie trafiają jacyś groźni przestępcy. Chyba nawet ma charakter półotwarty, czyli więźniowie wychodzą do pracy, mi się wydaje. W każdym razie, no jak widać, jest zabezpieczony, żeby jednak ktoś, kto ma tam zostać, tam został. I tak sobie tutaj spokojnie i cicho życie przebiega. Życie mieszkańców, życie osadzonych. Z tej dzielnicy można dostać się również bezpośrednio na Westerplatte i pod twierdzę Wisłoujście. Były już filmy z tych lokalizacji. Zapraszam, dziś tam nie jadę. Dziś wybiorę się na Stogi, której główną atrakcją jest plaża. Są tam też pozostałości militarne, jakieś bunkry, tego typu sprawy. To już chyba taka moja noworoczna tradycja, że gdy przychodzi nowy rok, to pierwsza wycieczka jest zwykle na Stogi. Jak zdążyliście może zauważyć, w Gdańsku drogi rowerowe są lepiej odśnieżone niż chodniki. To już taka tradycja. I bardzo często piesi poruszają się właśnie po drogach rowerowych. Ale spokojnie, nie mam z tym problemu. Mi tam to nie przeszkadza. Wszyscy się zmieścimy. Dzięki za bardzo dobry odbiór ostatniego filmu o Runi. Dużo osób napisało komentarze. Część się ze mną zgadza, część nie. Bardzo dobrze. Należy mieć różne zdanie. I też z Waszych komentarzy dużo rzeczy się dowiaduję. Też sporo osób pisało właśnie o Stogach, że to też była niebezpieczna dzielnica, że tu było lepiej się nie zapuszczać, że nie lubili obcych. Podobnie jak na Oruni. No ja nie mam żadnego doświadczenia praktycznie ze Stogami. Jak sobie tak przypomnę moje młodzieńcze lata, może byłem tutaj raz, może 2 razy i to wszystko, także nie wypowiem się niestety na ten temat. Jak już pojawiałem się tutaj w obecnych czasach, to raczej przemierzałem głównymi szlakami w stronę plaży na Stogach albo Górek Zachodnich, gdzie znajduje się marina, jachtowa, jak również plaża. Nie znam tutaj tych okolic. Mi się właśnie ta okolica kojarzy z zabudową z bloków z wielkiej płyty. Niska zabudowa, wysoka zabudowa, trochę wieżowców. No, dużo garaży, ogródków działkowych. Raczej takie tego typu klimaty. Ktoś tam mi napisał, że mógłbym się bardziej doedukować jeżdżąc na te dzielnice, aby mówić więcej o historii. Pewnie mógłbym, ale kanałów historycznych na YouTube jest sporo. Ja niezmiennie polecam Stary Ziomek i Morze. Tam chyba nawet był odcinek o Stogach. Także można się dużo dowiedzieć ciekawych historii o Gdańsku, do czego Was zachęcam. A u mnie po prostu cieszmy się jazdą. No taki, powiem Wam, odcinek wydaje się przypruszony śniegiem, ale pod spodem uwierzcie mi, że jest lód. Także tu lepiej mieć 2 ręce na kierownicy i być uważnym. Zastanawiałem się, jak będzie się jeździło tym klocuszkiem
po śniegu, bo to jego pierwsza zima. Ale muszę powiedzieć, że po zmianie opon na Schwalbe maratony to wszelkie problemy z przyczepnością do podłoża zniknęły. Także to jest mój już kolejny rower na tych oponach i muszę przyznać, że naprawdę są jedne z lepszych opon, jakie kiedykolwiek miałem. W trekkingu mam jeszcze opcję Tour Plus. Mają taki troszkę bardziej agresywny bieżnik. Powiem wam, że nawet na tamtych oponach, które są cieńsze od tych, jeździło mi się świetnie po piasku, po plaży. A już czuję ten mrozek. Dzisiaj to tak jest z -3. Przynajmniej tak pokazywała prognoza. Chińskie tarcze przymarzłe. Gdzie są ludzie? Bo tak w lecie tu było. Ale by było pięknie. Damy radę? Plaża Stogi zawsze spoko, a zwłaszcza w nowy rok cisza i spokój, tylko troszkę spacerujących. W tle terminal kontenerowy. Artur z Wrocławia, pamiętam o tobie, że miało być Brzeźno, ale jest plaża na Stogach. Na razie musi ci wystarczyć, aczkolwiek oczywiście do Brzeźna się wybiorę i również będzie w którymś odcinku. No dzisiaj wybrałem ten kierunek, odległościowo to właściwie tak samo jak do Brzeźna, może nawet kawałeczek dalej. Już bardzo dawno tu nie byłem, więc chciałem odwiedzić te okolice. W zeszłym roku nawet pokusiłem się o noworoczną kąpiel, morsowanie, czego w tym roku nie uczynię ze względu na infekcję. Jak już zauważyliście wcześniej i teraz kilka ujęć z drona, zamieniłem swojego Mini 1 na DJI Neo 2. To jest dosyć popularny dron teraz. Wreszcie DJI wypuściło coś bardzo małego, łatwego w obsłudze, praktycznie latającą kamerę z autonomicznymi trybami. Nie trzeba kombinować, ustawiać, a przede wszystkim tym sterować, bo on śledzi nas sam. I właśnie czegoś takiego potrzebowałem, żeby urozmaicić swoje vlogi. Mini 1 był spoko, ale cały czas wymagało ode mnie sterowania kontrolerem, czyli podczas jazdy nie miałem na tyle podzielnej uwagi, żeby sterować dronem, a on niestety nie miał żadnych trybów autonomicznych. Neo 2 działa nawet bez aparatury, także się go odpala i on właściwie sam nas śledzi, nie potrzebuje żadnych dodatkowych manipulatorów. Przede wszystkim jest szybki w użyciu, nie trzeba go rozkładać, wyjmujemy, włączamy, wybieramy tryb i działa. Na to czekałem. Ale rybkę można zjeść. Proszę bardzo, zapraszamy, czynne cały rok. O. No i dobrze. Sobie można przyjść w niedzielę na obiadek. Dzisiaj co prawda jest poniedziałek. Ale jak widać ludzi też nie brakuje. W dobie AI i różnego rodzaju asystentów można powiedzieć, że ten dron to też taki asystent fotografowania, asystent filmowania, bo się nie musimy skupiać na tym, żeby trzymać kamerę w ręku, żeby móc coś nagrać fajnego. Mam nadzieję, że fajnego, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o rower, to testuję go po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile przyda się na naszych wycieczkach z chłopakami, bo przyznam, że to był zawsze największy problem, aby się zatrzymać, wyjąć tego drona, rozłożyć, sprawdzić strefy. To jest praktycznie taka mała latająca kamera. Do wypróbowania mam trochę trybów i liczę na to, że po prostu od czasu do czasu wyjmę go z sakwy, puszczę przed nas i będziemy mieli jakieś fajne, atrakcyjne ujęcia, a nie tylko widok z samej kamery. Tak mi się wydaje, że jest to dosyć atrakcyjne, aby tworzyć urządzenia dla różnych użytkowników, czyli drony bardziej zaawansowane, jeśli ktoś chce polatać, pofilmować coś z góry, jak i takie, można powiedzieć, latające
smartfony, bo ta kamera nie jest jakichś turbo wysokich lotów, ale z tego co już widziałem po pierwszych testach, naprawdę daje radę i można z tego obrazka coś wyciągnąć. Zresztą widzicie teraz sami, że przy rozsądnym oświetleniu to wygląda całkiem wystarczająco. Druga sprawa, że ja wszystko filmuję kamerami sportowymi, także też jakby widok obrazu z DJI-a nie jest jakiś przesadnie wysokiej jakości, ale do mojego vlogowania jak najbardziej wystarczy. Na pewno niewątpliwym plusem jest to, że ten dron nie wymaga składania ani żadnej zabawy z nim. Właściwie wkładam go sobie do sakwy i jadę dalej. I to jest właśnie piękne. Ubrałem najgrubsze skarpetki merino, jakie znalazłem w domu, ale już czuję, że końcówki palców zaczynają się mrozić. Zimne nóżki się robią. O, to fajny jest budynek, idę zobaczyć. Ulica Niska. Tylko dla klientów. O, jest muzyczka, jest dobrze. Jest klimacik, jest. Czyli wejście do bloku, a tutaj węglarki. Kiedyś na węgiel, teraz można sobie może rower trzymać. Żebym nie skręcił 7 razy w bok, to bym tutaj nie dojechał. No ale tak sobie tutaj eksploruję. Widzę, że również jakiś deweloper tu wszedł. No spoko. Ile tych bloków? Z 4. A tu taka piękna szafa. Taki brutalizm PRL-owski. Piękny. Piękny betonowy. Spękany. Wyglądają na takie baraki robotnicze. Takie ładnie zagospodarowane, odnowione. Podjazdy, garaże. Spoko. A ja już tą samą drogą zmierzam w stronę mostu Siennickiego, aby przeprawić się do miasta i zmierzać w stronę domu, bo przyznam wam, że chyba mróz się nasila i moje rękawice wysłużone decathlonowskie już niestety nie dają rady i trochę zaczynam przymarzać. Ostatnio jak tutaj byłem z wami, to przeprawialiśmy się promem, najdroższym promem pasażerskim. Nie było to ani ekonomiczne, ani wygodne, a teraz w zimie to już w ogóle myślę, że byłoby to słabe rozwiązanie, także bardzo fajnie, że przywrócono ten ruch pieszy. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego od początku nie zdecydowano się na taki ruch, aby puścić pieszych. Zasłaniano się, że trzeba zrobić ekspertyzy obciążeniowe, bla 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 bla, ale myślę, że tutaj ktoś komuś na tym promie dał zarobić. Po prawej stronie stare zakłady mięsne. Kiedyś już Wojtas wam o tym opowiadał, bo to jego rodzinne okolice. Ruiny. Takie ruiny w Gdańsku zwykle zamieniają się w bardzo ładne osiedla, także patrzcie, bo tych terenów pewnie już za jakiś czas nie będzie. Tym bardziej lubię fotografować takie miejsca, filmować, bo później można sobie do tego wrócić i zobaczyć, jak to było kiedyś. Oho, kostka brukowa w zimie. Nie jest za bardzo to, po czym chciałbym jechać. Lećmy tędy. No a tutaj, zobaczcie, tu kiedyś też były ruiny. Teraz co? Wygląda to całkiem spoczko. I proszę bardzo, wyjeżdżamy na Żuraw. Jesteśmy na wyspie Ołowianka, na której znajduje się Filharmonia.
Dobrze, że kładka jest opuszczona. Dzięki temu szybko przedostaniemy się na drugą stronę rzeki Motława. Jeśli by była podniesiona, to trzeba by nadrobić trochę drogi, a tak to proszę bardzo, łatwo i szybko przedostajemy się na drugą stronę Motławy. O tej porze roku na rowerach to najczęściej tylko widać Glovo i Uber Eatsa, ale dzisiaj nawet było kilka osób tak zwanych cywilnych. Mam wrażenie, że chyba nowy licznik, nowy rok, nowy licznik, to by się zgadzało. Jeśli chodzi o dziś, to by było mniej więcej na tyle. Wielkie dzięki za pierwszą wspólną wycieczkę w 2026 roku. Jeśli na zewnątrz jest dla Was za zimno, a chcielibyście utrzymywać w zimie kondycję i pokręcić na porządnym rowerze stacjonarnym, przypominam też o kodzie rabatowym RWM Zycle do wykorzystania na zycle.eu na wszystkie produkty Cycle w trakcie trwania ich promocji specjalnych, jak również poza tym okresem. Zapraszam, sprawdźcie, może znajdziecie coś dla siebie. Wielkie dzięki za dziś, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.